Dzień dobry kochani. Dzisiaj odbiegniemy troszeczkę od tematu świątecznego, przejdziemy na wiosenny temat, letni i pokażę Wam, jak zrobić taką konwalię. To jest maxi konwalia, jak widzicie jest przepotężna, ale w bukiecie wygląda cudnie. Ja robię z tych wszystkich kwiatów, które są na kanale, bukiet i mega bardzo pasuje ta konwalia do takiego bukietu. I tak, zanim powiem, co trzeba zrobić, zachęcam Was, kochani, do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka. A jeżeli mowa już o subach, to ja Was zapraszam najserdeczniej na mój drugi kanał kulinarny. Już naprawdę niedługo wyskoczą tam jakieś przepisy, jakieś filmy, także no, oczekujcie. I będzie mi bardzo miło, jak tam zostawicie Waszego suba. Dla mnie są one przecenne. Linka będziecie mieli, kochani, w opisie. I jak się uda, to tu wrzucę. Jak się nie uda, no to zostaje w opisie. A teraz przejdziemy do tego, co jest nam potrzebne, żeby wykonać taką konwalię, taki kwiatuszek. No więc tak, potrzebujemy włóczkę. I mamy włóczkę na kwiatek, włóczkę na wnętrze kwiatka, bo widzicie tutaj w środku mamy też inny kolor włóczki i włóczkę na łodyżki i listek. Tutaj ta konwalia jest bez listka, tą zrobiłam z listkiem, więc listek też jest opcjonalny. Oprócz włóczki potrzebujemy szydełko, nożyczki, igłę, przyda się nam znacznik. Jak nie mamy, to też nic się nie dzieje. Druciki. Ja mam taki bardzo cienki drucik z takiej szpulki. I tak, na kwiatuszki, tutaj na łodyżki potrzebujemy 5 drucików o długości 25 cm. Każdy jeden drucik. Tam troszeczkę zapasu zostanie przy tych drucikach, ale lepiej mieć ciut te druciki dłuższe. I tak, 5 drucików 25 cm, jeden drucik dłuższy. Już tylko spojrzę w notatki. Jeden drucik. Gdzieże to sobie? O, jest. Jeden drucik około 40 cm na listek. Tak jak mówię, zapasu zostanie, ale lepiej ciut więcej uciąć. To jest ten sam cienki drucik, tylko dłuższy. I oprócz tego potrzebujemy jakiś drucik na łodyżkę. Ja tutaj mam takie druciki florystyczne, ale nawet może być i wykałaczka. Jak nie macie takich drucików, a oprócz tego przyda nam się dosłownie w końcowej fazie klej na gorąco. I to jest, myślę, wszystko. Jakbym o czymś, kochani, zapomniała, to ja Wam napiszę. Jak zwykle wstęp się przedłużył. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A teraz bierzemy się za wzór. Zaczniemy sobie od kwiatuszka. I tak, robimy magiczne kółko. Link do kółeczka będziecie mieli również w opisie. I jak się uda, to tutaj Wam się wyświetli. I tak, mamy magiczne kółko. I teraz na naszym magicznym kółeczku zrobię 6 półsłupków. Wkładam szydełko do kółka, do środka, przeciągam włóczkę. Mam 2 pętelki na szydełku i przez obie przeciągam nitkę i mamy pierwszy półsłupek. Wkładam, przeciągam przez 2 pętelki drugi, trzeci, czwarty, piąty i 6 półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz zaciągamy sobie nasze magiczne kółeczko tutaj, ciągnąc za tą krótką nitkę. I teraz wbijemy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy, czyli tutaj. I robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy nitkę przez ten półsłupek, a następnie tą nitkę przeciągamy przez pętelkę na szydełku. I to mamy pierwsze okrążenie. Drugie okrążenie zaczniemy sobie od oczka łańcuszka
Następnie w tym okrążeniu zrobimy 6 razy 2 w jednym. 6 razy zwiększenie. Wbijamy się w ten pierwszy półsłupek. Ten tutaj zaraz, gdzie robiliśmy oczko ścisłe. Wbijamy się w niego, robimy pierwszy półsłupek. I ten pierwszy półsłupek możemy sobie zaznaczyć. I w tym samym miejscu robimy drugi półsłupek. I mamy 2 w jednym. W kolejnym półsłupku, tutaj w kolejnym oczku, robimy 2 półsłupki. W kolejnym 2 półsłupki. W kolejnym 2 półsłupki. Tu już mamy raz, 2, 3, 4 powtórzenia. W kolejnym 2 półsłupki. Mamy 5 powtórzeń i tu w kolejnym 2 półsłupki. Mamy 6 razy 2 w jednym, 6 razy zwiększenie. I teraz sobie wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I tak wygląda drugie okrążenie. Kolejne okrążenie zaczynamy. Zaczynamy od oczka łańcuszka, a następnie w tym pierwszym półsłupku, tu gdzie robiliśmy oczko ścisłe, robimy 1 półsłupek. Zaznaczamy go sobie i w tym okrążeniu zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to pojedynczy półsłupek, tak jak tutaj. I w kolejnym półsłupku zwiększenie, w kolejnym półsłupku 2 w jednym. I mamy pierwsze powtórzenie. Pojedynczy półsłupek i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. Pojedynczy półsłupek i 2 w jednym. 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 Mamy 6 powtórzeń. Teraz wyciągamy sobie znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I tak się prezentuje kolejne okrążenie. I teraz 5 następnych okrążeń będzie takich samych. Zaczynamy sobie od oczka łańcuszka. Następnie pierwszy półsłupek robimy tu, w miejscu oczka ścisłego, tu w pierwszym półsłupku. Zaznaczamy go sobie i w tym okrążeniu robimy w sumie 18 półsłupków pojedynczych. Mamy pierwszy, i 18. Następnie wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I dokładnie takich samych okrążeń, kochani, zrobimy jeszcze 4. Ja je zrobię poza kadrem, Wy proszę również swoje okrążenia zróbcie i widzimy się za chwilę. Jak już będziemy mieli wykonanych 5 okrążeń, to przejdziemy do ostatniego. Zaczynamy od oczka łańcuszka i półsłupka tutaj w pierwszym oczku, tu gdzie oczko ścisłe było. Następnie w kolejnym oczku robimy 4 słupki, czyli
czyli narzut włóczki na szydełko. Wbijamy się w oczko, przeciągamy włóczkę, mamy 3 pętelki na szydełku. Teraz przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki i przez 2. Znowu narzut, znowu się wbijamy w to samo miejsce. Drugi słupek, trzeci słupek i 4. słupek. Mamy 4 słupki. Teraz pomijamy sobie tutaj jedno oczko z poprzedniego okrążenia, wbijamy się w kolejne i robimy oczko ścisłe. Wbijamy się, przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą przez pętelkę na szydełku. W kolejnym oczku 4 słupki. 1, 2, 3, 4. Omijamy oczko następne, wbijamy się w kolejne, robimy oczko ścisłe. 4 słupki w następnym oczku. 1, 2, 3 i 4. Omijamy kolejne oczko, tutaj w następnym oczko ścisłe. W kolejnym oczku 4 słupki. 2, 3 i 4. Opuszczamy tu kolejne oczko, wbijamy się w następne, robimy oczko ścisłe. W kolejnym oczku 4 słupki. 2, 3 i 4. Omijamy oczko, w kolejnym robimy oczko ścisłe. I 4 słupki w następnym oczku. Raz, 2, 3 i 4. Teraz wbijamy się w ten pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy tu na początku i w nim robimy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka dla zabezpieczenia. Ucinamy włóczkę, wyciągamy ją. Tak. I teraz musimy jeszcze tą nitkę schować. Ja sobie ją nawlekam. Wbijam się tu od tyłu, od środka. I teraz idąc na skos, tak jak idą tutaj półsłupki, chowam tą nitkę tak naprzemiennie. Widzicie, w taki sposób się przeszywam. Nie naciągam, żeby nie zniekształcić. I jak już jestem tutaj praktycznie centralnie w środku, to związuję przepraszam, te 2 niteczki na 2 supły. Ucinamy tą niteczkę, zostawiając taki zapas, powiedzmy centymetra. Obracamy i tak, kochani, takich dzwoneczków musimy wykonać w sumie 5, także jeszcze robimy 4. Ja już je zrobię poza kadrem, żeby Was nie zanudzać i widzimy się za chwilkę. Mamy nasze dzwoneczki gotowe. I teraz bierzemy włóczkę, którą sobie wybraliśmy na środek naszego kwiatka. Na to
wnętrze. Ja sobie tutaj zrobiłam wcześniej, żeby sprawdzić kolorystycznie, czy mi to będzie odpowiadać. I tak. Mamy nitkę, mamy nasze palce. Owijamy 15 razy wokół naszych palców. I jak mamy 15 razy owinięte, ucinamy nitkę. Ściągamy z paluszków ostrożnie. Teraz bierzemy drucik i tutaj w połowie sobie tak chwytamy i skręcamy. Tak, tu sobie kawałeczek jeszcze dalej ściśniemy. Następnie rozcinamy te nasze nitki. Tak mniej więcej co za dużo to sobie obcinamy. I teraz bierzemy to, przeciągamy tutaj przez środek naszego kwiatka. Tak. I co nam tutaj jeszcze wystaje, sobie podcinamy. Uważamy, żeby nie uszkodzić pracy. I taki kwiatuszek jest prawie gotowy. Także robimy z pozostałymi 4 kwiatkami dokładnie to samo i widzimy się za chwilkę. Kolejnym etapem naszych kwiatków będą łodyżki. I tak bierzemy sobie kwiatuszka, zieloną włóczkę i tutaj zaraz przy kwiatuszku będziemy zaczynać obwiązywać nitką tą naszą łodyżkę. Ale zostawiamy sobie tutaj zapas kilka centymetrów. Następnie kilkukrotnie tutaj owijamy. A następnie lecimy sobie już tutaj włóczką w dół. Chowamy tą nitkę przy okazji. Tak i owijamy sobie tak jakieś, myślę, szukam miarki. O, jest miarka. Myślę jakieś 7 centymetrów. I jak już to będziemy mieli owinięte, to układamy sobie tu nitkę pomiędzy nasze druciki i skręcamy. Tak, nitkę ucinamy. Następnie ucinamy też druciki, najlepiej obcinaczkami do drutu, bo możemy sobie ciąć nożyczkami, właśnie zniszczyć nożyczki. Ale ja nie mam przy sobie akurat obcinaczek do drutu, a chcę Wam pokazać
co zrobić. I tak, przepraszam, i tak wygląda pierwszy skończony całkowicie kwiatuszek. Teraz owijamy sobie łodyżki reszty tych naszych kwiatków i widzimy się za chwilę. Kwiatuszki już mamy. To teraz przejdziemy do listka. Listek zaczynamy od łańcuszka, a dokładniej od pętelki. I jak mamy pętelkę, to wykonujemy 25 oczek łańcuszka. Piętnaście. 25. I tak, łańcuszek będziemy obrabiać dookoła. Najpierw jedną stronę, potem tutaj będziemy przechodzić dookoła, a następnie tu drugą stronę łańcuszka będziemy obrabiać. I tak, potrzebujemy drucik, który mi zginął. No nic, utniemy nowy. Mamy i drucik. I teraz, kochani, tak, wybijamy się drucikiem tutaj w pierwsze oczko. Tu się wbijamy. To pierwsze oczko w ogóle będziemy pomijać. Nie będziemy w nie się wrabiać, bo będziemy się wrabiać od drugiego oczka. I w drugim oczku robimy półsłupek. W kolejnym oczku robimy półsłupek nawijany, czyli robimy narzut, wbijamy się w oczko. Aha, pamiętajmy, że jak się wbijemy w oczko, to żeby drucik był nad szydełkiem. To jest bardzo ważne. Przeciągamy włóczkę i przez 3 pętelki. I teraz do końca łańcuszka, nie licząc ostatniego oczka, robimy po jednym słupku. Zdecydowanie za długi drucik teraz ucięłam. Jakoś już przez to przebrniemy.
Udało się. Wykonałam w sumie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 oczek, przepraszam, 21 słupków. I teraz wyrównuję sobie ten drucik. Robię sobie dwie równe połówki. Tu sobie zginamy przy końcu, znaczy na środku w sumie, nie przy końcu. I w dalszym ciągu, obrabiając ten drucik oraz łańcuszek, robimy w tym ostatnim oczku, w tym ostatnim wolnym oczku, tylko jeszcze spojrzę, czy aby na pewno 2, 4, tak, 6 słupków w jednym oczku. Jeden, 2, 3, 4, 5 i 6 słupków. Układamy sobie teraz drugą część drucika wzdłuż naszej pracy i będziemy tutaj obrabiać właśnie drugą stronę łańcuszka, analogicznie wbijając się, gdzie jest słupek. Tam słupek, a tu pod koniec półsłupek nawijany i zwykły półsłupek. I teraz tak, tą niteczkę też sobie tu wzdłuż układamy, bo będziemy to wszystko chować. Narzut, wbijamy się, jak tutaj mieliśmy w oczku 6 słupków i tu w oczku mieliśmy słupek, to w to oczko, gdzie słupek, i robimy zwykły słupek. 2. Pamiętamy, żeby drucik był nad szydełkiem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tak, i teraz w kolejnym oczku robimy półsłupek nawijany. W kolejnym oczku tutaj robimy półsłupek. I teraz, kochani, rozciągamy sobie ten listek. Drucik mamy od spodu szydełka. Wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy, tu po drugiej stronie. Przeciągamy przez niego włóczkę, a następnie tą włóczkę przeciągamy przez pętelkę na szydełku. I teraz przekładamy sobie druciki nad szydełko i robimy oczko łańcuszka. Naciągamy sobie, tu jeszcze sobie rozciągamy. I teraz ucinamy sobie kawałek włóczki, myślę takie 40 cm. Spokojnie wystarczy. Wyciągamy. Tu sobie jeszcze utniemy tą nitkę, którą chowaliśmy. To, co nam wystaje. I teraz, kochani, owijamy sobie tą nitkę wokół drucików.
Myślę na taką samą długość jak przy kwiatkach. 7 cm łodyżki myślę, że spokojnie wystarczy. Tu sobie jeszcze tylko naciągnę troszkę wokół tego drucika i owijamy. I tak samo jak przy łodyżkach kwiatków przekładamy między dwa druciki, a następnie te druty zwijamy, okręcamy, obkręcamy wokół siebie. Ucinamy pozostałości drucika, ucinamy niteczkę i tak wszystkie elementy, kochani, już mamy. Teraz pasuje nam to poskładać, w całość. I tak, bierzemy sobie pierwszy kwiatuszek, nasz drucik, układamy sobie na taką wysokość, jaką chcemy mieć tutaj wygięte te kwiatki. Następnie mało miejsca tutaj. Tak. Następnie sobie tu owijamy troszkę włóczki wokół łodyżki kwiatka i schodzimy w dół i zaczynamy przewiązywać razem z tym drutem. Tu sobie musimy owinąć tak, żeby schować ten drucik, a następnie sobie owijamy to razem. I musimy sobie teraz ocenić, jaką długość między łodyżkami, między kwiatuszkami chcemy mieć, jaką odległość. Widzicie, tutaj mam dalej rozstawione te kwiatki, te łodyżki są dłuższe. Tu mam tak ciut węziej rozstawione te kwiatuszki. Widzicie, o, tutaj widać najbardziej tą różnicę, jak tak przyłożę jedne do drugich. O. Więc sobie tutaj wybieramy. Ja sobie chyba teraz zrobię ciut dalej od siebie. Tak. I jak już mamy odpowiednią odległość wybraną, dobraną, owiniętą, to bierzemy drugi kwiatek. Tu staramy się w miarę tą samą długość tej łodyżki trzymać, żeby te łodyżki były na równej długości chwycone włóczką i owinięte. Próbuję znaleźć dogodną pozycję, jak tu ten drucik trzymać. I owijamy sobie. Tak, i jak już będziemy mieli owiniętą podobną odległość,
tutaj łodyżki. Jak tutaj, to weźmiemy sobie trzeci kwiatuszek. I tak samo go tutaj dowiążemy. I w taki sposób przymocowujemy do łodyżki wszystkie 5 kwiatuszków. Ja już, kochani, to zrobię poza kadrem. Przywiążę dokładnie ten oraz te pozostałe. Wy również, proszę, wasze dzwoneczki, wasze kwiatuszki przytwierdźcie do łodyżki i widzimy się za chwilkę przy tym ostatnim 5. kwiatku. I jak już mam obwiązane, owinięte wszystkie kwiatki i tutaj też tą samą odległość od ostatniego kwiatuszka w dół owinęłam, bierzemy nasz listek i jego również tutaj owijamy. I tak, kochani, owijamy to dookoła, aż tutaj do samego dołu drucika bądź patyczka. No po prostu do samego dołu naszej łodyżki. Ja to owinę i widzimy się tutaj pod koniec. I jak już będziemy tutaj przy samym dole łodyżki, dajemy sobie odrobinkę kleju na gorąco. I tutaj sobie dookoła tego kleju jeszcze obkręcamy. Jak już nam to wyschnie, ucinamy sobie tą niteczkę i nasza maxi konwalia jest gotowa. Mam nadzieję, kochani, tu sobie jeszcze ułożymy łodyżki. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy film Wam się spodobał, że zrobicie kolejny kwiatuszek do naszego bukietu. Raz jeszcze zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji tego kanału oraz kanału kulinarnego oraz do dzwoneczka. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.